Nie będę cię pytać, czy się przejmujesz tym, co myślą inni ludzie, bo po prostu my często się tym przejmujemy i dobrze jest po prostu się do tego przyznać. Ale to przejmowanie może być w różnym stopniu. I tutaj ta dawka czyni naprawdę truciznę, dlatego że w najtrudniejszym, najgorszym wydaniu to przejmowanie się tym, co pomyśli ktoś tam z rodziny, ktoś z pracy, z znajomych, wśród sąsiadów. To przejmowanie się może być jednym z najbardziej niszczycielskich czynników wobec twojej kreatywności, pomysłowości, wobec twoich celów, marzeń, planów, wobec twojego potencjału. I dlatego tutaj musimy się zatrzymać i zdać sobie sprawę z kilku, a tak naprawdę z dwóch, dzisiaj ci opowiem o 2 punktach, rzeczy. I nie będę ci mówić, nie przejmuj się, nikt o tobie nic nie mówi i nikt o tobie nic tam sobie nie pomyśli. Tego ci nie powiem, bo to jest nieprawda. Więc zejdziemy sobie na ziemię i patrząc na realia takie, jakie są, spróbujemy sobie lepiej z nimi poradzić, tak żeby sobie dać spokój z tym przejmowaniem się i z tym, żeby rezygnować z siebie na poczet tego, co potencjalnie inni sobie pomyślą. Więc dzisiaj sobie z tym popracujemy i za chwilę przejdziemy do 2 punktów, jak powiedziałam, ale zanim to się stanie, chciałam od razu na wstępie bardzo serdecznie podziękować za waszą obecność, za wasze klikanie, za wasze komentarze super pozytywne, albo takie, które się dzielą swoimi własnymi patentami na życie, na to, żeby dać sobie spokój. To naprawdę jest bardzo cenne. Podobnie bardzo dziękuję za obecność na Patronite, na Buy Coffee, na po prostu zwyczajne przelewy na konto, które są gdzieś tam oznaczone jakimiś opisami super serdecznymi czy mailami. Wielkie, wielkie dzięki za waszą obecność. Bardzo to doceniam. No i co? Jak się nie przejmować, a bardziej co zrobić z tym przejmowaniem, żeby ono nas nie dogniotło gdzieś do ziemi? Zaczynamy. Punkt numer 1. Znormalizuj ocenę, czyli tak, inni sobie coś o tobie myślą. Myślę, że absolutnie punktem wyjściowym, który jest super kluczowy, jest przyjęcie do wiadomości i zaakceptowanie faktu jako neutralnego faktu. Nie dobry, nie zły, po prostu neutralny, bardzo, bardzo realny. To taki, że ludzie mają swoje opinie. A przez ludzie mam na myśli wszystkich nas. Nie tylko jacyś ludzie, a my tutaj inni i oddzielnie, tylko my wszyscy mamy na każdy temat swoją własną opinię. Nawet jeżeli to nie jest jakaś zwerbalizowana opinia, bardzo dobrze przepracowana, analitycznie przeanalizowana, to jest to jakieś wrażenie. Jakieś masz takie wrażenie, nawet nie musisz sobie tego nazywać, ale coś ci się bardziej podoba, bardziej na minus, bardziej na plus, nawet nie wiedząc dlaczego. Ludzie mają wrażenia, mają opinie i coś sobie myślą. Mój pies, może jej nie widać, ale tutaj, przepraszam cię, piesku, na chwilkę pokaż swój pyszczek. O, tutaj. Ona ma opinię na temat wszystkiego. Na temat swoich zabawek, na temat innych ludzi. Niektórych bardzo lubi od razu, a niektórych od razu bardzo nie lubi. I to jest naturalne. Więc przyjmijmy to jako czynnik super neutralny i naturalny na tym świecie, że my żyjemy budując swoje własne wrażenia wobec spraw, rzeczy, sytuacji i wobec innych ludzi. A skoro tak jest, to znaczy, że tak, inni ludzie będą mieli na twój temat opinię i może nie traktujmy tego jako jakiegoś od razu ataku na ciebie, który ma służyć temu, żeby tobie uprzykrzyć życie, czy jakoś ciebie osłabić, nie wiem, co zrobić, tylko że to jest po prostu szum informacyjny, w którym żyjemy naturalnie i w którym ty też żyjesz, bo ty też tak samo masz na różne rzeczy opinie. Na temat tego pieska już masz opinię, na temat tego filmu, na temat tego tematu, na temat kogoś, kto siedzi obok albo kto siedzi za ścianą, kogo dzisiaj spotkałeś lub będziesz spotykać. I to jest naturalne. A zatem myślę, że pierwszym krokiem, zamiast wchodzić w to, jak to interpretować i w ogóle, gdzie tutaj jest prawda, gdzie fałsz, co sobie pomyślą, jak tym manipulować, żeby dobrze sobie pomyśleli, jest przyjęcie faktu, że tak, żyjemy, poruszamy się
w takim wielkim oceanie tych opinii, a więc nie będziemy, to służy temu, że nie będziemy walczyć z tym, żeby przypadkiem ktoś sobie o mnie czegoś nie pomyślał, bo i tak pomyśli. Bo my wszyscy myślimy. Bo wszystkie psy sobie też myślą. No, nie wiem, jak przebiega dokładnie to ich myślenie, ale jednak jakoś przebiega, że mają opinię. Wszyscy mamy opinię. I to jest punkt startowy. Uznanie tego punktu startowego za realny i ważny jest tutaj super istotne, dlatego że już sobie w ten sposób dajemy spokój i odpuszczamy to, że my mamy o to zadbać, żeby ktoś nie pomyślał sobie, żeby ktoś nie sformułował opinii sobie, na przykład na twój temat. On i tak to zrobi. On i tak to zrobi. Być może już to zrobił. Bo często pierwsze wrażenie to jest w ogóle ułamek sekundy. To jest po prostu promil sekundy, już mamy wrażenie. Pierwsze. Ono czasami jest spójne z tym, co dalej pójdzie, a czasami nie, ale często tak. Więc nie walczmy z tym zjawiskiem. To, co chcę tym punktem powiedzieć, zaakceptujmy, że to zjawisko istnieje. I dopiero teraz przechodzimy do drugiego punktu, który powie nam, co z tym faktem zrobić, skoro on już istnieje, a my przestajemy z tym walczyć. I punkt drugi, oddziel ich historię od twojego doświadczenia. I teraz, kiedy już pogodziliśmy się z tym, że stan rzeczy wygląda tak, że tak, są interpretacje, są ciągle jakieś opinie, ktoś ciągle sobie faktycznie o tobie coś myśli, zrobimy tutaj drugim punktem bardzo kluczowe rozdzielenie. Rozdzielenie na twoją historię, czyli to, co faktycznie się dzieje w twoim życiu, to, co się dzieje z twojej perspektywy, co jest widziane twoimi oczami, a to, jaką historię, jaką opowieść o tobie ktoś inny snuje i opowiada, i przekazuje, i myśli sobie, i buduje sobie. Są dwie inne sprawy. Czyli ktoś ci powie, że na przykład to właśnie przez swój własny pryzmat opisuje ciebie jako egoistę albo egoistkę. Dlaczego? Bo na przykład zrezygnowałaś ze spotkania na rzecz tego, żeby zostać w domu i sobie odpocząć. I ktoś to nazywa, ale egoistka gdzieś zdyskredytowała mnie. Jak tak można kogoś zlekceważyć? Umówiona była, a odwołała to spotkanie. Egoistka. No i teraz musimy to rozdzielić. Czyli faktyczna twoja historia, którą żyjesz, a narracja, którą ktoś sobie z własnej perspektywy stworzył na twój temat. Czyli epitet pod tytułem od kogoś słyszysz egoistka, bo odwołała spotkanie, to jest narracja czyjaś. I ta narracja opiera się na jego subiektywnych wrażeniach, doświadczeniach i zdaniu. Czyli wejdźmy na chwilę w tą narrację i dowiemy się, że ten ktoś ma na przykład obawy na temat samotności, obawy na temat i swojej własnej jakieś urazy z przeszłości, na temat tego, co to znaczy być w relacji i co to znaczy słowo nie. Czyli jeżeli na przykład słyszy, sorry, ale muszę odwołać spotkanie dzisiejsze, przesuńmy na następny tydzień, to tak naprawdę interpretuje to jako odrzucenie albo porzucenie i samotność. Czyli z tej osoby subiektywnego punktu widzenia jesteś egoistką, bo doprowadziłaś do poczucia samotności, do poczucia krzywdy tej osoby. I to jest narracja tej osoby. I ona ma do tego oczywiście prawo. I co więcej, nawet jeżeli nie udzielisz jej tego prawa, i tak to się stanie. I tak ta opinia urośnie i będzie. Natomiast twoim zadaniem nie jest biec do niej do głowy, bawić się w telepatę jasnowidza, co ona sobie pomyśli i ratować, żeby sobie nie pomyślała przypadkiem, tylko pozwolić, niech myśli, co myśli. Ona i tak sobie to pomyśli, bo myśli są super szybkie i tak nie zdążysz ich ubiec. Ale wróćmy do siebie
I musimy to skonfrontować z Twoim punktem widzenia. W oparciu na Twoje doświadczenia, w oparciu na Twoje potrzeby. Czy odwołanie na przykład spotkania jest faktycznie egoistyczne, czy może w oparciu na Twój subiektywny punkt widzenia to jest dbanie o siebie. To jest przeliczenie swojego barometru, jak dużo energii i sił ci pozostało na przykład w piątek po całym tygodniu pracy i dojście do wniosku, jednak ten tydzień za dużo mnie kosztował, jestem zmęczona i zadbam o siebie i to jest absolutny priorytet, ponieważ nie będę na pustym baku jechać. Muszę ten samochód zatankować. I z Twojego punktu widzenia to jest najbardziej racjonalna sprawa, jaką można tutaj przedsięwziąć. Co tak naprawdę takim rozdzieleniem robimy? Uzmysławiamy sobie, że czyjaś opinia nie jest o Tobie, jest bardziej o nich. Jest odzwierciedleniem czyjegoś punktu widzenia, czyichś doświadczeń, czyjejś historii życia, emocji, wspomnień, wewnętrznej narracji. Jest interpretacją Ciebie, recenzją Twojego filmu, który wyświetlasz, niż faktycznie Twoim filmem, Twoim doświadczeniem. To rozdzielenie pozwala Ci zobaczyć czyjeś racje i swoje racje. I to nie oznacza tego, od razu chcę zaznaczyć, że to jak ja mam swoje racje, to ja mogę robić sobie co chcę i mam to w nosie, gdzie ktokolwiek inny sobie pomyśli. To nie do tego służy. To bardziej służy do uzmysłowienia sobie, uświadomienia sobie, gdzie ja jestem, gdzie się kończę, gdzie się zaczyna ktoś inny, gdzie się kończy. I teraz, kiedy mam ten punkt widzenia mój, który dopuszczam i w ogóle wysyłam sobie wiadomość bardzo ważną, ja mam prawo. Ja mam prawo do swojego punktu widzenia, ja mam prawo to widzieć inaczej, ja mam prawo do swojej własnej opinii i jednocześnie ta osoba też ma prawo i jednocześnie ta osoba i tak to zrobi i jednocześnie i tak ludzie coś sobie pomyślą, to wtedy, kiedy widzisz ten obraz całościowo i w bardziej wyważony sposób i realistyczny, tak się dzieje, Twoje decyzje mogą być bardziej świadome. Pod wpływem tej świadomości, pod wpływem tego horyzontu, Twoje decyzje mogą być bardziej świadome, dlatego że możesz sobie zadecydować, dobra, widzę, że ktoś mnie nazwał egoistką i jednocześnie widzę swoje zmęczenie i potrzebę. Na podstawie tych danych podejmę decyzję, co robię dalej. I to nie będzie decyzja na zasadzie, to ja siebie zupełnie ignoruję. Nie mam pojęcia, czego ja tak naprawdę potrzebuję. Nawet siebie nie pytam o co ja potrzebuję. Nieważne, że ja tam padam na nos po całym tygodniu. Ważne, żeby tylko sobie ktoś nie pomyślał źle o mnie. Idę na to spotkanie. Nie? To nie jest tego typu decyzja. To jest decyzja, widzę jedno, widzę drugie i dopiero wtedy decyduję. Co jest bardziej realne, co jest bardziej w tej sytuacji korzystne. Być może dla mnie, być może dla relacji, ale już mam wybór. Widzisz to? Że mam tą kwestię bardziej, że to bardziej widzę, że mam te opcje i dopiero wtedy podejmuję decyzję. Ta wersja pod tytułem, dobra, to ja biegnę i robię, żeby tylko ktoś sobie nie pomyślał, to jest brak opcji. To jest bardziej wewnętrzny przymus, którego jeszcze popędza lęk. Lęk przed tym, żeby sobie ktoś nie pomyślał. Kiedy dajemy sobie prawo i tak samo innym, ale sobie też, trochę ten lęk maleje. Nie mówię, że znika, bo nie wyeliminujemy lęku ze wszystkich tych sytuacji. Zresztą to nie jest cel. Celem jest większa świadomość, bardziej świadoma decyzja. No i oczywiście jeszcze jeden cel, którego też nie możemy absolutnie pominąć i właściwie dlatego stworzyłam ten film. Celem jest życie taką opowieścią swoją, która będzie bliżej w zgodzie z Tobą,
a więc przez to da ci większy spokój, przez to da ci większe poczucie ważności i wartości, a nie życie opowieścią, która zdobędzie Oscary. Tak jakbyś tworzył film tylko po to, żeby zdobyło jakieś nagrody, a nie po to, żeby przeżyć ciekawy film, ciekawą opowieść, ciekawą przygodę w zgodzie ze sobą. Czyli widzisz, że tutaj zyskujemy dodatkowo super kluczową sprawę, czyli niepoleganie, oczywiście nie mówię w absolutach, to nie jest czarno-białe, nie 100% albo 0, ale niepoleganie aż tak w dużej mierze na zewnętrznej walidacji, czyli aprobacie czyjejś, albo chęci zdobycia aprobaty kogokolwiek, a bardziej patrzenie na to, okej, ale co ja na to? Nie? Co ja na to? Że ktoś sobie powie lub pomyśli, albo już powiedział, już być może ktoś mnie nazwał egoistką. Egoistką, nie wiem, kimś słabym, kimś głupim, kimś, nie wiem, jakimkolwiek innym, jakiś epitet, który wynika bardziej z ich narracji niż z twojej historii. Więc dobrze jest być świadomym, jaka jest twoja narracja na temat własnej historii. To nie jest zawsze łatwa sprawa, żeby oddzielić siebie i zrobić w ogóle na siebie miejsce i przestrzeń. To jest coś, czym zajmuję się bardzo często w tych filmach, dlatego zapraszam do oglądania. Jeżeli oglądanie nie wystarczy, zapraszam na spotkanie, konsultacje online 1 na 1. Być może chcesz to przegadać gdzieś w indywidualnych, swoich własnych kontekstach. Ale i także zapraszam cię na newsletter, gdzie raz w tygodniu dajemy sobie spokój poprzez formę pisaną. Podsumowując ten film, daj sobie spokój z byciem gwiazdą czyjegoś ekranu. Byciem gwiazdą w czyimś filmie, który on napisał, napisało mu życie, ale to nie jest twój film. Wracamy do swojego filmu, wracamy do swojej perspektywy, wracamy do swojego punktu widzenia, uznajemy go za ważny. To nie oznacza, że zawsze musisz wszystko po swojemu cały świat układać. Czasem się tak po prostu nie da i to jest okej. A czasem można świadomie podjąć decyzję, że nie, tym razem nie będę postępować tak, jak bym tylko chciała, bo uznaję jakieś inne rzeczy za ważne i wchodzę w dyskomfort i to jest też okej. Ale zauważ, że jedno czy drugie dzieje się bardzo świadomie. I tutaj to jest największym zyskiem. Daj mi znać w komentarzu, czyją opinią przejmujesz się najbardziej, kiedy najczęściej włącza ci się, ale co oni powiedzą, ale co ona powie, co on powie, co on sobie pomyśli. W jakim przypadku to jest? Czytając te komentarze można poczuć się, że nie jestem w tym sam, nie jestem w tym sama. To jest dobre poczucie, jeżeli potrafimy po prostu sobie stworzyć tutaj taką fajną społeczność, ludzi, którzy chcą się rozwijać, a zwłaszcza, którzy chcą dać sobie spokój. Spotkajmy się w tych komentarzach, porozmawiajmy sobie. A przy okazji każdy komentarz, kliknijcie subskrypcja, to jest wsparcie tego, co robię, więc tak jak mówiłam wcześniej, wielkie, wielkie za to dzięki, za waszą obecność poprzez także na Patronite by Coffee. Wielkie dzięki. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.